Już stąd widzę ten wodospad. O, ten jest o wiele bardziej spektakularny, większy, ale taki jakby kilkuczęściowy. Jeszcze trochę. Dzień dobry, witam Was o poranku. Wczesna godzina, 7:30. Ja już tu jestem nad wodą, nad oceanem. Czekam na swój kolejny transport. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż przez ostatnie 3 dni. Będzie więcej chodzenia, co z jednej strony mnie cieszy, z drugiej trochę martwi. Bo jedziemy dzisiaj godzinę, no coś koło tego, oddalone tu od Funchal. Jedziemy na pieszy szlak, taki jeden tutaj podobno z najsłynniejszych na Maderze. Jest to około 10-kilometrowy szlak. No, mamy to tak zorganizowane, że zaczyna się i kończy w tym samym miejscu. Będzie nas grupa tam 8 osób, no ale każdy sobie tam wedle własnego tempa będzie chodził. Z tego z opisu, co zrozumiałem, wywnioskowałem, to na przejście tych 10 km mamy aż 5 godzin. So right now you're gonna walk on this paved road. You're gonna walk 1.7 kilometer long, always on the road till you reach this point. When you reach this point right here, you're gonna be at the cafe. Okay. On the right side of the cafe, you're gonna see the sign PR6. So from here is when you really start the Levada walk to get here to the 25 fountains. The 25 fountains is this waterfall. Okay. From the 25 fountains, you're gonna do all the way back, and when you get here, you're gonna see the sign PR6.1. So here you start the trail to get to Hishko. Hishko is a 100-meter waterfall. It's a really impressive place. The trail from here till here is just 800 meters. It's a short trail, okay? Zaczynamy naszą wędrówkę. No, pani tak tutaj opowiedziała, nagrałem Wam mniej więcej, na czym to ma polegać. No, mam nadzieję, że się nie zgubię. Musiałem się ubrać, bo dosyć zimno, jak na razie. Słońce dopiero wychodzi. No idziemy. Podobno trasa nie jest jakaś tam mega trudna. 10 km. Wracamy do tego samego miejsca. I tutaj mijamy pierwszy taki strumyk. Nie wiem, czy to strumyk, bo ta woda nie płynie, tylko stoi. Tak to wygląda malownicza okolica. Idę tutaj z panem, nie będę go filmował, nie chcę tam może upubliczniać, czy nie chcę się pytać nawet. Idę z panem z Indii, który akurat tak się zgadałem, też pracuje w Niemczech w branży IT. Także też dosyć sporo jeździ, podróżuje, bo może pracować jakby z każdego krańca świata. No i tak, żeby nam się tutaj nie nudziło, idziemy sobie razem, zawsze raźniej można pogadać, chociaż ma trochę ciężki angielski akcent. Trochę się rozruszałem, trochę cieplej już. Nie wiem, czy to problemy z ciśnieniem krwi, bo najbardziej to mi palce zmarzły i żałuję, że nie zabrałem rękawiczek. Spodnie też by się długie przydały, a nie się wybrałem w krótkich spodenkach. No ale nie ja jeden.
Doszliśmy do takiego pierwszego jakby punktu przystankowego. Na mapie jesteśmy tutaj. Przeszliśmy tyle. I tutaj jest restauracja. Restauracja o tej samej nazwie, co tutaj ta miejscówka, okolica cała. Rabacial. Ta restauracja znajduje się tu w takim mocno zalesionym miejscu, także widoków tutaj żadnych nie uświadczycie, raczej ciężko coś zobaczyć, bo wszędzie drzewka. A minus taki, że są toalety, ale bramkowane, dodatkowo płatne. Nie wiem, ile tam na razie nie mam potrzeby, żeby korzystać. Restauracja jeszcze nieczynna. Otwierają o 10. No ale tam przez szybę widzę, że tam ciasteczko, jakieś napoje. Czy coś konkretnego można zjeść? Nie. Chyba też, ale nie mam takiej potrzeby. Póki co idziemy dalej. No prawdziwy trekking. Różnorodna roślinność. Krzaki, drzewa, takie, siakie. Spadki większe, mniejsze. No ale jak widzicie, ścieżki tu wyłożone kamieniem. Przynajmniej tutaj na tym odcinku, także idzie się elegancko, bezproblemowo. No i teraz schodzimy w dół. Idziemy w kierunku pierwszego wodospadu 25 Fonts. Trzeba uważać na głowę, bo tego rodzaju przeszkody też się zdarzają. 25 Fontes, 4,2 km. To będzie na pierwszy punkt. Idziemy tam. Nie no, póki co szlak jest piękny, ale bardzo łatwy. Bardzo przejrzyście oznakowany. Tutaj w lewo jakiś tam inna miejscówka, która nas nie interesuje. A tu w prawo to, co nas interesuje. No widoków jakichś tu spektakularnych nie ma, bo mówię, jesteśmy osłonięci tu krzakami, drzewami. Jedynie od czasu do czasu o takie między gałęźmi można coś tam dostrzec. Tutaj płynie woda w takim no, sztucznym kanale. To jest tak chyba tak zwana, oni to nazywają lewady, źródełka. Jest ich tutaj na Maderze ogrom. I one wszystkie no, dostarczają wodę tutaj z tych wyższych partii wyspy na dół, no chyba do miasta, no skądś oni tą wodę muszą czerpać i to chyba trochę tutaj improwizuję, może głupoty gadam, no ale tak mi się wydaje. No, trzeba trochę uważać. Oh fuck. Wow. Kurczę, tam na dole widać jakiś strumyk, rzeczka. Wow. Jedna z moich lepszych wypraw, wycieczek. No coś pięknego. Rewelacja. Schodzimy w dół. Ja wiem, że żadne zdjęcie, żaden film tego nie przekaże, ale tyle tu jest miejscówek na tej Maderze przepięknych, bujna roślinność, te drzewa, krzaki, strumyczki. Po jednej stronie takiego tu mostu, po drugiej stronie mostu coś podobnego.
tutaj taki kolejny sztuczny strumyk. Szlak póki co nie jest jakiś trudny. W ogóle się nie zmachałem, przeważnie płasko. Tam trochę tych schodów było, ale to też taki krótki odcinek. Tam za drzewami piękny szczyt, góra, ale nie zobaczymy tego. Nie pokażę Wam, bo mocno tutaj, jak widzicie, zalesione, zakrzywione. I have DJI gimbal. I am planning to. Druty są tylko dwa i ta przestrzeń między pierwszym a ziemią jest dosyć długa, także spaść, ześliznąć się tam w przepaść też można, pomimo tego prowizorycznego zabezpieczenia. Tutaj znajomy z Indii, no ma profesjonalny sprzęt, właśnie wyciągnął takiego olbrzymiego gimbala. Do tego ma taki większy aparat i tutaj trzaska. No ale na moje potrzeby to no, bardzo nieporęczny. It's heavy to handle. No i wygląda na to, że już zbliżamy się tutaj do punktu jakby kulminacyjnego, do wodospadu. Pierwszego tu wodospadu na naszej trasie. Wow, jest. Już nic nie gadam, tylko pokazuję. Teraz idziemy trochę inną dróżką w drodze powrotnej, bo droga tutaj jest jednokierunkowa, chociaż już wcześniej zauważyłem, nie wszyscy jednak patrzą na znaki, słuchają się i wchodzą pod prąd. No co jest trochę niefajne, bo te alejki są, te dróżki dosyć wąskie, później jest problem, żeby się wyminąć. Tutaj jakiś taki trochę trudniejszy odcinek. Schody. Jest tych schodów trochę. W końcu się zmęczę. Bo na razie to tam delikatnie, płasko. No jak na razie najcięższy tutaj fragment tego całego szlaku. Schodami ostro cały czas w górę. O. Ciśniemy. Nie no, ten czas tak tu szybko leci, że summa summarum musimy teraz tu zapieprzać, żeby się wyrobić na czas. Jeszcze mamy do obejrzenia kolejny wodospad, drugi z tych większych. No a wcale nam tak dużo czasu nie zostało, także tu trochę narzucamy tempo. Ja się rozebrałem, bo już zrobiło się
Mega gorąco, miejscówka znowu ta co byliśmy, tylko teraz bardziej nasłoneczniona. No i nic, zaginamy. Przyspieszymy tutaj kroku. No i ponownie taki trochę trudniejszy odcinek kamiennymi schodami. Spinamy się na górę. Zostało nam kilometr do kolejnego wodospadu. A gorąco. No już stąd widzę ten wodospad. O, ten jest o wiele bardziej spektakularny, większy, ale taki jakby kilkuczęściowy. Jeszcze trochę. Można się tu trochę ochłodzić, bo tutaj kapie z tych skał bocznych. Wszyscy wchodzą tutaj. Zaraz zobaczymy co tam jest. A, bo tu mamy takie okno. O, tu można piękne zdjęcie zrobić, foto. Tylko ostro kapie na banie. Nie wiem czy dam radę swoim telefonem tutaj fotę strzelić. Chociaż ten wodospad jest dużo większy, wyższy, no ale nie ma możliwości tam podejść do niego bliżej. Dlatego no summa summarum wydaje mi się, że taki ciekawszy, fajniejszy był tamten poprzedni. Chociaż był mniejszy, ale no jakoś tak można było bliżej do niego podejść, ciekawsze zdjęcia zrobić, a tutaj po prostu tylko z daleka. A teraz musimy już zmykać, bo obawiam się, że może nam czasu zbraknąć na drogę powrotną i autobus nam nawieje. O, już tutaj słynna melodyjka Indiana Jonesa. Syn do mnie dzwoni. Zostało nam godzina 10 minut. Myślę, że zdążymy, chociaż kolega tam trochę się ociąga. Młodszy 13 lat, ale widzę forma taka słaba. No ma trochę więcej tam sprzętu cięższego do dźwigania, ale mimo wszystko tak widzę słabo mu to trochę idzie. Ja mam więcej werwy. Od paru minut idę już sam. Musiałem Hindusa zostawić za sobą, bo trochę zamulał. Idąc jego tempem, raczej na pewno byśmy nie zdążyli na bus. A tak jest duża szansa na to, że mi się uda. Droga powrotna teraz pod górkę. Naparzamy większość. Cisnę. Także wychodzi na to, że z moją kondycją jeszcze nie jest tak źle. 51 lat na karku i pomimo tego, że za wiele się nie ruszam, sportów nie uprawiam, robota siedząca, no to nieźle. Teraz cały czas pod górkę. Nie jest jakoś mega stromo, ale pod górkę.
chodzę tyłem, żeby trochę inaczej mięśnie nóg, mięśnie łydek popracowały. Też jest jakiś sposób, już to przerabiałem. Ale zobaczcie też, jak temperatura się zmieniła na przestrzeni kilku godzin. Rano, jak byliśmy w tym miejscu koło godziny, która mogła być 9, coś po 9, to ja tu marzłem. Szedłem w kurtce, żałowałem, że nie mam długich spodni i nie mam rękawiczek, zwłaszcza palce mi marzły. A teraz jest po prostu gorąco. Słoneczko świeci. Ja wziąłem krem, ale znowu się nie wysmarowałem. A teraz to już po ptakach nie ma sensu. A już mi trochę ręce pieką. No i spokojnie można wyluzować, bo już daleko nie mam. Tam na górze już widać parking busów. Także jeszcze tu taki zakręt i będę na miejscu. Także jak zwykle trochę spanikowałem. No już tak mam, ale wolę być przed czasem niż się spóźnić. Summa summarum, Hindus swoim tempem może też zdąży. Także myślę, że z grubsza pokazałem Wam już, jak wygląda cały ten szlak. Przeszedłem go w obie strony. Najważniejsze punkty na szlaku no to te 2 wodospady. No ale po drodze tam też możecie napotkać różne większe, mniejsze strumyki, o chociażby jak ten tutaj. Wydaje mi się, że droga powrotna jest trudniejsza, bo częściej idzie się pod górę. Są właśnie te schody, więcej tych wzniesień. Najczęstszym słyszalnym tutaj językiem jest język niemiecki, a zaraz po niemieckim, no jak możecie się domyśleć, język polski. Naprawdę tych Polaków tutaj indywidualnie i tam wycieczki bardzo dużo. Także Polacy jak zwykle, no już mamy to we krwi, lubimy narzekać, bieda, bieda, ale naprawdę tak jak jeżdżę po tych różnych krajach, to Polaków jest bardzo dużo wszędzie, także gdzieś tam potrafimy te pieniążki uzbierać, zaoszczędzić, żeby chociaż raz w roku, a niektórzy pewnie częściej wyjechać gdzieś dalej. No i dobrze, wydaje mi się, że to wynika nie tylko jakby z finansów, ale po prostu z naszej mentalności. Lubimy podróżować, lubimy zwiedzać, bo są narody, które mają kasę, tak jak Angole na przykład, przynajmniej no w większości, tak mi się wydaje. Tutaj też czasem tam ich spotkałem, ale to tam głównie w mieście gdzieś. Oni to jeżdżą, młode chłopaki, żeby gdzieś tam poimprezować, napić się. A starzy Angole to z kolei potrafią przez 20 lat jeździć w jedno i to same miejsce. Także no, to może też z tego wynikać. A Polacy ciekawi świata, jeździmy wszędzie. Tu na górę pod ten parking, no nie trzeba go pokonywać pieszo. Można podjechać. Tutaj te małe busiki cały czas kursują, także jak ktoś się wypompował, leniwy, nie chce mu się, to może czy w jedną, czy w drugą stronę, tam do restauracji można podjechać autem. Dalej już auta no nie mają wjazdu, tylko szlak pieszy. Nasza pani od busa już przyjechała, chociaż zapowiadała, że może się trochę spóźnić, ale jest przed czasem i summa summarum chyba jestem pierwszy. Panikowałem, a jeszcze mam tutaj 20 minut. Tam widzicie
ta góra i tam taka widać wyżłobiony między krzakami, drzewami. Widać ta droga i ten nasz szlak, którym szliśmy, podążaliśmy. You can see how we change, why we change the brakes so often. And this road last year was both ways. Now they just made it one way. And Ronaldo doesn't own a place in Madeira. When he comes here, he stays at the Savoy Palace Hotel. Aż trudno uwierzyć, że jeden człowiek zdobył aż tyle nagród, zarówno piłkarskich, jak i nie tylko, bo różnych innych. No, na YouTubie nawet furorę zrobił. To puchary.